Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś zwiedzicie ze mną troszeczkę Londynu i opowiem Wam o 8 największych rowerowych mitach. Wybrałem takie najbardziej soczyste, najbardziej takie zawryte po prostu w pamięć mitów rowerowych, które po prostu postaram się obalić. Mit numer 1. Miękkie, żelowe siodełko, najlepiej jeszcze z dodatkową nakładką żelową, jeszcze na sprężynach, jest najwygodniejsze do jazdy na rowerze. Jest to bardzo powszechny mit wśród osób, które jeżdżą na rowerze dość mało, dla których po prostu kontakt z siodełkiem bywa bolesny i dlatego wydaje im się, że siodełko, jeżeli jest twarde, jest niewygodne i po prostu odparza nam 4 litery. Nie jest tak do końca, znaczy ten mit jest, powiedzmy, że może być prawdą na krótkich trasach. Ok, siodełko jest wygodne, można sobie na nim spokojnie pojechać, ale jeżeli jeździmy więcej, w pewnym momencie skóra naszego ciała zaczyna się dopasowywać do tego miękkiego siodełka i bardzo dobrze idealnie do niego zaczyna przylegać i po prostu w tym miejscu skóra się poci i zaczyna się odparzać. Dlatego na dalsze trasy mimo wszystko zaleca się raczej troszeczkę węższe siodełko, troszeczkę twardsze, ewentualnie z dziurą odciążającą miejsca intymne, ale na dalekie trasy takie naprawdę miękkie, żelowe kanapy po prostu się nie sprawdzają. Mit drugi, nie ma takiego miasta jak Londyn, jest tylko Lądek-Zdrój. Nie, no oczywiście żartuję, jest miasto Londyn. Słuchajcie, drugi mit jest taki, że zabezpieczenie do roweru powinno wynosić, jeżeli kupujemy, cena tego zabezpieczenia powinna wynosić 10% wartości roweru. Jest to ogólnie wierutny mit, ktoś to wymyślił, ktoś to sobie tak po prostu to wyliczył, ale tak naprawdę powinniśmy, kupując zabezpieczenie do roweru, patrzeć po prostu na to, czy to zabezpieczenie jest solidne, porządne, bo czy do roweru za 1500 zł, czy do roweru za 5000 zł, powinniśmy po prostu kupić dobre zabezpieczenie, ewentualnie do droższego roweru dołożyć troszeczkę, kupić jakieś drugie, dodatkowe zabezpieczenie, ale nie powinniśmy patrzeć tak, że do roweru na przykład za 500 zł kupimy jakąś badziewną linkę za 50 zł, jeżeli już to patrzmy za jakimś chociaż ulokiem za te 80-100 zł, ale patrzmy po prostu dobre zabezpieczenie, żeby powinno być, a nie wyliczać sobie jakieś tam 10 zł, 10% i do roweru za 10 tysięcy, żeby kupić od razu zabezpieczenie za 1000. Mit numer 3. Dla kobiet lepsze są koła 26 cali. Tutaj powiedziałbym, że to jest też półprawda. Tutaj mógłbym się zgodzić, 26 cali koła będą spoko dla kobiet, które mają 1,50 m, metr, może 60 wzrostu. Na takich po prostu na rowerze z takimi kołami będą czuć się lepiej. Nie tylko kobiety, także mężczyźni o tym wzroście. Przy już wyższym wzroście tak naprawdę rozmiar kół nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli ktoś będzie chciał koło 29 cali, wystarczy, że wybierze sobie mniejszy rozmiar ramy, czy po prostu dopasowany do siebie i spokojnie na kołach 29 cali można, czy 27,5, czy 28, można sobie spokojnie jeździć. Tutaj wzrost nie ma aż takiego większego znaczenia. Tak samo jest odwrotnie jest w przypadku osób, które mają 1,90 m czy 2 metry. Mogą spokojnie wziąć sobie rower 26 cali koła z jakąś dużą ramą, ale tak naprawdę, nie oszukujmy się, będą wyglądać troszeczkę jak na rowerze od młodszego brata. W takim przypadku lepiej wybrać rower, który ma 28 czy 29 cali, ale tu wychodzi tylko o te skrajne przypadki. Jeżeli jesteśmy gdzieś po środku, spokojnie możemy wybrać sobie takie koła, jakie tylko chcemy. Mit numer 4. Droższego roweru nie trzeba serwisować. Jest to oczywisty mit, każdy rower trzeba serwisować, o każdy rower trzeba dbać. Jest tutaj pewne zastrzeżenie, im droższy rower do pewnej granicy, tym po prostu części będą wytrzymalsze, więc będą się wolniej zużywać, będziemy je wolniej wymieniać, wystarczy nam łańcuch na dłużej, kaseta, tarcze hamulcowe, klocki itd., itd. Więc coś w tym jest, że po prostu te interwały serwisowe, czy wymiany części będą po prostu rzadsze. Ale czy tak, czy owak, o nawet droższy rower trzeba dbać, trzeba czyścić łańcuch, smarować go, czyścić wszystkie elementy, które wymagają czyszczenia, ponieważ wtedy rower tak samo szybko może się nam po prostu zużyć i zniszczyć jak ten tańszy. Mit numer 5. W Londynie zawsze pada, jest brzydka pogoda. No od razu to dementuję. Dzisiaj jest około 25-6 stopni. Cały czas ze mnie pot się leje. Jest naprawdę fajna, super pogoda. Ale wracając do tematu tutaj mitów rowerowych. Najlepsze miejsce do nauki dziecka jazdy na rowerze to droga rowerowa. No przecież tam pozna ruch od razu, wdroży się i tak dalej.
Więc powiem tak, do nauki dziecka, które umie już jeździć na rowerze, umie jechać po linii prostej, nie jeździ lewo-prawo, nie wjeżdża nikomu pod koła, jak najbardziej oczywiście trzeba dziecko jak najszybciej zabrać na ulicę, na drogę rowerową, w ruch uliczny i po prostu nauczyć, przyzwyczaić do jazdy w normalnym ruchu, tak żeby się nie bało, żeby nie jeździło po prostu po chodnikach. Ale jeżeli mamy dziecko, które jest nie za duże, jeszcze niepewnie porusza się na rowerze, nie powinniśmy zabierać go na drogę rowerową z tego względu, że jest to niebezpieczne. Wystarczy lekko gdzieś się bujnie, lekko się wychyli, zagapi się, wpadnie komuś pod koła i nieszczęście po prostu gotowe. Także to tylko utrudnia ludziom, rowerzystom jadącym po drogach rowerowych, utrudnia to tylko życie. Może być również niebezpieczne, także proponuję najpierw nauczyć normalnie jeździć po prostej, po prostu i później śmiało zabierać na drogi rowerowe, na ulicę. Mit numer 6. Im więcej przełożeń z tyłu na kasecie, tym szybciej możemy jechać. Wiele osób twierdzi, że ma na przykład 8 przełożeń i na tym 8, na tym najtwardszym, najcięższym przełożeniu sobie jedzie i mówi, o gdybym miał 9 czy 10 bieg, pojechałbym jeszcze szybciej, jeszcze miałbym te twardsze przełożenia. Jest to mit, bo tak naprawdę nie zależy to od ilości przełożeń, tylko od tego, ile mamy ząbków na kasecie, na tym najmniejszej zębatce. Im mniej ząbków, tym mamy twardsze, cięższe przełożenie. 11 czy nawet 10 tych ząbków. Także czy będzie kaseta 8, 9, 10, 11 czy nawet 12-rzędowa, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. Wystarczy po prostu kaseta z jak najmniejszą ilością zębatek na tej najmniejszym trybie. Z góry przepraszam Was za hałas, ale tutaj po prostu pod Big Benem nie można znaleźć cichego, spokojnego miejsca. Wszędzie piętrowe autobusy, masa ludzi, masa samochodów, no ale tu mam nadzieję, że uda się nagrać. Kolejny mit, nie da się do pracy czy szkoły jeździć rowerem, ponieważ dojeżdżamy cali mokrzy, przepoceni. Powiem Wam tak, oprócz może sytuacji jakichś ekstremalnych upałów, nie ma problemu, żeby do pracy spokojnie dojechać, praktycznie się nie pocąc. Wystarczy jechać troszeczkę wolniej, nie spieszyć się, nie pędzić, nie ścigać z nikim i w pracy przetrzeć się lekko ręcznikiem papierowym z potu i to tak naprawdę wystarczy. Warto spróbować i powiem Wam naprawdę, jeżeli będzie się jechało spokojnym tempem, nie ma żadnego problemu z potem i można ze sobą mieć w pracy czy po prostu ze sobą wozić jakieś ciuchy na przebranie i to tak naprawdę wystarczy. I ostatni mit, od jazdy na rowerze mężczyźni mogą dostać impotencji bądź zostać bezpłodnymi. Jest to tak naprawdę bardzo duży mit. Tutaj w ogóle pierwszy argument, jaki mi się nasuwa, to są Chińczycy. W Chinach rowery są bardzo popularne, a widzicie, jak ich populacja gwałtownie rośnie. W Holandii chociażby też nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Mówi się, że może być z tym problem na przykład od twardego siodełka, że twarde siodełko wbija się w intymne miejsca i po prostu blokuje przepływ krwi itd., itd. Powiem Wam tak, wszystkie problemy związane z na przykład drętwieniem miejsc intymnych podczas jazdy na rowerze są zazwyczaj związane z tym, że po prostu jest źle ustawione siodełko, ewentualnie mamy zły rozmiar ramy. Nie jest to tak, że od twardego siodełka mogą w dłuższej perspektywie, może nam to wyrządzić po prostu szkodę. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że na przykład odparza się tylna część ciała, warto po prostu jeździć w spodenkach rowerowych. Ja mówiłem o tym w jednym z poprzednich odcinków. Tak czy owak, panowie, nic się nie bójcie. Nie ma z tym tutaj, jeżeli chodzi o impotencję czy bezpłodność, nie będzie problemu. Można również, jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy, kupić sobie siodełko z otworem w odpowiednim miejscu, które delikatnie będzie odciążać ucisk na prostatę i to jest ewentualnie sprawa do rozważenia. Ok, zrobiłem sobie małą wycieczkę po Londynie, zabrałem Was w kilka naprawdę fajnych miejsc. Teraz jeszcze czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, jakie Wy znacie mity. Nie muszą być to całkowite mity, ponieważ w wielu historiach, w wielu sytuacjach tkwi ziarenko prawdy, są to często półprawdy. W różnych sytuacjach można po prostu, może się to zgadzać bądź nie. Także napiszcie, jakie Wy różnego rodzaju te właśnie mity, głupoty, januszowe prawdy słyszeliście i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!